Siemano poszukiwacze skarbów. Dzisiaj piękny dzień. Jak możecie zauważyć, słonko praży, a ja idę sobie już z lepszym humorem na moją dobrą miejscóweczkę. Tylko że mam zamiar wejść dzisiaj tam do góry, tak jakby gdzie jest ten lasek. Tam mi kiedyś wyszła jakaś fińska aluminiowa monetka. Zobaczymy dzisiaj z legendą. Malutka cewka. Akurat trafiło mi się wolne. 2 dni wolnego w naprawdę super ciepłe dni. Młoda w przedszkolu, więc lecimy. Jest ogólnie poniedziałek, 10 rano, więc nie spodziewam się tu tłumu turystów, co na pewno będzie sprzyjać temu, że będę mógł sobie tutaj swobodnie pochodzić i nie będę przez nikogo niepokojony. Tutaj w tym miejscu kiedyś właśnie stała jakaś chata. To było coś na opcję spichlerza razem z domem mieszkalnym w epoce żelaza, czyli era wikingów. Tutaj akurat te terytorium jest terytorium, w którym nie można poszukiwać, więc idziemy dalej. Dalej, moi drodzy, jest pełno grzybów. Patrzcie, wszędzie są. Naprawdę. Wszędzie. Tutaj. Ale to już są typowo takie ostatki, bo one już są prawie wszystkie przegniłe. No, tutaj takie. Naprawdę. Super. Super, ale już nadszedł ich koniec. Nie będę przedłużał, włączam maszynę i do zobaczenia przy pierwszym sygnale. Tutaj mnie jeszcze nie było. Ogromne mrowisko. I bardzo ciekawa skała, która może coś skrywać. Nie ma tu nic. Dobra, lecimy dalej. Teraz wyszedł jakiś stary guzik. Ukruszył się troszeczkę. To oczko się ukruszyło. Ale naprawdę znalazłem kiedyś podobny wzór. Datowany był na między 1700 a 1800. Więc w dużo lepszym stanie oczywiście znalazłem. Więc bardzo prawdopodobne, że ten jest 1700, bo ma taki sam wzór, a tamten jest 1800 któryś. No, super znajdę. W takim pięknym miejscu. Tutaj już widziałem, że wyszła monetka i proszę ja was, jedna koronka współczesna, 99 rok, ale super. Zacne miejsce akurat na taki fant. Kolejna super miejscówka. Dołek pinpointer ma co 22 cm.
praktycznie na 22 cm i monetka. Monetka. Harald, 10 koron bodajże, tak? Tak, 10 koron, 96 rok, ale z jakiej głębokości? Wow. Oj ja, tu był piękny sygnał i patrzcie to. Patrzcie to jeszcze w skórce. Patrzcie to. Jejku. Scyzoryk, ale jaki kurde ładny. Wow. Ale fancior. Ale fancior. Jest już trochę, jest pordzewiały, ale dalej się otwiera. Tak, no nie całkiem, ale normalnie, co za fan. Jest piękny. Bardzo ładnie zdobiony. No ale już jest pordzewiały. Kupiłem sobie ostatnio w Polsce odrdzewiacz. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jeszcze fajnie w takiej skórkowej oprawce. No mega fancior, mega super, ekstra. Cieszę się, na pewno go gdzieś zachowam w odpowiednim miejscu. Niedaleko był piękny sygnał, ale okazał się aluminiowym śledziem. Kolejny piękny sygnał i kolejny śledzik. Kolejny sygnał i kolejny aluminiowy śledzik. Trzeba kopać. Nawet i w takim miejscu, niedaleko grzyba, potrafi trafić się zawleczka. Ale zaraz wam coś pokażę. Już tutaj obok jest. Mega. Zaraz się włączę. Już go z daleka widziałem. To jest taki ogromny. A patrzcie tutaj. Grzybnia mała się rozwija. I tutaj dwa jakieś dziabągi. Tam trzeci. No grzybów jest naprawdę ogromny wysyp. Patrzcie, on ma. Jest większy od mojej dłoni. Patrzcie jakie giganty. I piękne otwarte pole. Kolejny obiecujący sygnał okazał się tylko zwykłym śledziem aluminiowym tuż przy pozostałościach ogniska. A tam widać pełno grzybów. Kolejny raz przy ognisku. Harald V, 10 koron, 2001 rocznik. Można wydać jak najbardziej. To już mam 20, bodajże 21 lub 22 korony i super scyzoryk. A jestem ile tak naprawdę? Z 30 minut. Tutaj najprawdopodobniej będzie śledź namiotowy. Zaraz to sprawdzimy. Jest i on. Bardzo podobny sygnał do tych innych,
ale również bardzo podobny sygnał do choćby, nie wiem, ostatniego srebrnego pierścionka, który znalazłem, więc warto kopać. Tutaj już widziałem gdzieś rancik monetki. O, jest. Jedna koronka, czyli jeśli wtedy się myliłem, 2009 rok. Jeśli wtedy się myliłem i mówiłem, że mam 22, to mam 22 korony teraz. Dalej jestem tutaj koło ogniska. Jak wiadomo, bardzo je lubię i lubię je gnębić tak dookoła, bo tu najwięcej fantów wychodzi. Wiadomo, ludzie siedzą, piją, bawią się i gubią. Jest kolejna. To już chyba 5 ore. 5 koron. 5 koron, 98 rok. Super. No i jest kolejny śledzik aluminiowy. Idę tutaj, kiedyś tutaj tarpa rozkładałem. Napiję się wody, odpocznę chwilę, bo naprawdę jest upalnie, a ja dość grubo się ubrałem. Jeszcze założyłem na siebie plecak. Więc zmienię baterię w GoPro. Odsapnę 5-10 minut i lecę dalej. Jeszcze błystka wpadła. Jeszcze nie zrobiłem przerwy. False look, czyli ten, co wieloryb, tak? Myślę, że już jest za nami gdzieś koło godziny poszukiwań. Spójrzcie na piękne widoki. Naprawdę relaks w takim miejscu. Ale widzicie, jak to jest, jak się przychodzi od razu z czystą głową. Nie minęło nawet pół godziny, a wpadł super scyzoryk. Nie wiem, zauważyłem to naprawdę, że jeśli jest ten lepszy humor, taka radość z dnia i to, że nie wstaje się tak, o kurde, muszę wstać, wychodzą lepsze fanty. Czyli warto starać się wstawać z super nastawieniem do każdego kolejnego dnia i zdobywać jakieś nowe zamierzone cele, nowe fanty. Zbierać grzyby, jeśli ktoś lubi. Patrzcie, jaki piękny tutaj. Wszędzie są, wszędzie, po prostu wszędzie już. Zauważyłem nawet, że bardzo dużo przewróciłem cewką, jak po prostu chodzę i przemiatam. Jeszcze chwilę sobie odpocznę, zmieniam baterię i spadam dalej. Znalazłem 10 koron. Tak jak kiedyś mówiłem, że mam tylko jedną, a wtedy jak to mówiłem, to już miałem 3, to teraz mam 4. 1986. Pozdrawiam wszystkich z 86. Nawet znam bardzo dużo takich osób. Pozdro dla was. Teraz spadła jedna korona. Olaf. King Olaf. King Olaf V. I to jest rocznik. Nie wiadomo. Ciężko mi było tutaj kurde namierzyć. I dawała taki dość niewyraźny sygnał. One Crowner Kronenorgie. No nie widzę tutaj nigdzie daty. Może wytarta, a może nie. Lecimy dalej. I po raz kolejny śledzik, już nawet nie wszystkie kręcę, więc wpada ich naprawdę dość sporo, ale dość sporo też monetek, o dziwo, dzisiejszego dnia. Tyle co powiedziałem tutaj, że wychodzi sporo monetek, mamy kolejną. I to jest jedna korona 90 bądź 74. 74 bardziej bym obstawiał, ale jest kolejna.
końcu coś innego niż śledź namiotowy albo monetka, czyli takie kółko z namiotu albo tarpa. Tutaj zawsze była moja ulubiona miejscóweczka przy rzece z super widokiem. Zawsze sobie tu lubiłem na hamaku powisieć. 10 koron wyszło. Który rocznik? 95. 10 współczesnych koron, super. Sygnał ogólnie tutaj był bardzo zamaskowany na tym. Pokazywało naprawdę bardzo cieszę się, że mam tą cewkę i ta cewka robi tutaj ogromną robotę. Dobra, idziemy dalej. Przychillowałem troszeczkę. No kurde, jakbym tu hamak rozwiesił, to teraz to chyba zasnął. Wczoraj 13 godzin w pracy. Ale teraz mam 2 dni wolne, więc trzeba odpoczywać i korzystać z super pięknej pogody. Możliwe, że jutrzejszego dnia zobaczymy, czy się zdecyduję na to. Pójdę wyłowić magnes neodymowy. Mam taką deskę, tą subboard pływającą, więc możliwe, że pójdę. Zobaczymy. Właśnie skończyła się bateria w Legendzie, ale mam zapasową baterię, tylko nie otwierałem jej jeszcze ani razu i mam nadzieję, że jest naładowana do pełna. Jest, ładuje się. Tak jest zamontowana tutaj i podpięta do gniazda ładowania. Ogólnie widzę, że ją źle zapiąłem, bo powinienem ją wsunąć w tą szynę. Za chwilę to zrobię. Na co chciałem jeszcze powiedzieć, że najprawdopodobniej teraz już nie jest wodoodporny. Ale muszę to sprawdzić dokładnie. A jak wiecie lepiej, to byłoby miło, gdybyście też mnie poprawili. Ktoś zgubił klucz. Ciekawe, do czego był ten klucz. Na nim pisze Ving Made in Norway. Bardzo nie mogłem jej namierzyć.
I to jest 10 koron. To jest dokładnie to, co mówiłem. 85 albo 86 rocznik. Z tych, co mówiłem, że mam już 4 w tym odcinku, to teraz mam już 5. Nie wierzę, teraz z tej dziury jest obrączka. Chyba obrączka, nie wiem. Na razie to się cały trzęsę. Zdejmuję rękawiczki, żeby to zobaczyć. To jest obrączka. To jest obrączka, ale ona jest chyba aluminiowa. Na złoto jest jak dla mnie za lekka. Nie ma żadnej próby. Chyba aluminiowa z takim wzorkiem. Badziewko, ale kolejna biżuteria. Super. Jest kolejna biżuteria. Tylko dziwna, taka trochę na takim sznurku. Sznurek jest tam jeszcze dalej zakopany. Muszę to obkopać lepiej. I w sumie nie będę się wyłączał. Popatrzcie sobie na moje zmagania. No to jednak to nie była i zgubiłem. Gdzie jesteście? Tutaj. Jednak to jest guzior. Bardzo ładny z takiego dość głębokiego dołka, a tutaj jest po prostu sznurek obok. Ja myślałem, że to ten sznurek był przyczepiony do tego, no i dlatego myślałem, że to biżuteria, że to jakaś zawieszka, ale po prostu na sznurku. Bardzo ładny guzik. Za chwilę go oczyszczę lepiej i zrobię zdjęcie. Uderzam powoli już w stronę samochodu, a tutaj teraz jak podszedłem do rzeczki, to uciekło pełno malutkich rybek. Więc nawet i ryby tutaj są. Chyba to były ryby, ale na bezludziu i rak ryba, czy jak to się tam mówi. No. Wychodzę już w sumie na plażę. Jeszcze tutaj będę gnębił po drodze i uciekam do domu. Siemano. Przyszedł czas na podsumowanie. Powiem wam, że dzisiaj zacnie, jeśli chodzi o monety i guziki.
Nawet jeden klucz się trafił. Biżuteria. Więc kurde, naprawdę konkretnie. Naprawdę konkretnie. Tutaj jeszcze coś. No i torba. Już na tym kamieniu kiedyś robiłem podsumowanie dla Was. Dobra, tutaj wrzucę śmieci. Tutaj te poważniejsze rzeczy. O, tu widzę jeszcze kilka rzeczy było niewyrzuconych z ostatnich wojaży. No to tak sobie ułożymy. Naprawdę, jeśli mam powiedzieć, to dzisiejszy dzień obfitował w bardzo dużo przeróżnych fantów. Naprawdę było ciekawe kopanie. Lubię tak. Tak właśnie to jest. 4, 5, 6, 7, 8. 23 śledzie aluminiowe namiotowe. To jest naprawdę ogrom. Większość to są takie stare śledzie. No i tak, tutaj jakieś też namiotowe bajery. Śmieci, gwóźdź, jakaś rurka od czegoś. Łuski same takie malutkie. Aluminium, wiadomo. No tutaj z ciekawszych rzeczy na pewno ten guziczek. Myślałem, że to biżuteria jakaś. On jest chyba ołowiany albo coś w ten deseń. No tutaj ten guziczek bardzo stary, ukruszony kawałeczek. No jego datuje na 1000, no kiedyś zostało mi powiedziane 1700-1800 z podobnym wzorem, więc tamten z podobnym wzorem był w dużo lepszym stanie, więc ten datuje na trochę starszy, więc niech będzie tamten 1800, ten 1700. Tutaj jakieś łuski, klucz. Monetek dzisiaj wpadło bardzo dużo. Jest 20 koron współczesnych. Tu jest 20 koron starszej daty. Sporo naprawdę. Biżuteria, szkoda, aluminiowa najprawdopodobniej. Obrączka. No i kurde tutaj. Proszę ja Was. To jest fan dnia. Na pewno. Scyzoryk z takimi bardzo fajnymi zdobieniami po obu stronach. Jak wykopałem to i zobaczyłem tą blaszkę, no to wiecie, że serce mocniej zabiło. Nie jest to jakiś nie wiadomo co, bo wiadomo, że to jest współczesne i tak dalej. Było jeszcze w takiej skórzanej pochewce, która już została w sumie zniszczona, ale zachowam to tak jak to znalazłem. No i poza tym nic, nachodziłem się trochę. Zaraz tutaj sprawdzimy na zegarze, czy coś tu jest.
2243 kroki, tylko że ja też włączyłem, można powiedzieć, że w połowie dopiero zegarek. Cały czas zapominam o tym, żeby włączyć i pomierzyć jakiekolwiek kroki i tak dalej. 3 godziny szukania, czyli gdzieś 4 godziny szukania od godziny 10, a teraz mamy którą? A teraz mamy za 22. A na dzisiaj chciałem się z wami pożegnać. Trzymajcie się, dzięki za komentarze, dzięki za jakieś miłe słowa, dzięki, że dość sporo z was pisze do mnie na social mediach, na Facebooku, na Instagramie. Trzymajcie się, owocnych łowów i pozdro.